co nam chodzi? Let's go Blender. Tak naprawdę chodzi o jeden materiał. Jedną scenę bez żadnych świateł. Także tutaj, tak jak widać tutaj jedno światło jest włączone. Możemy je wyrzucić tak naprawdę. X, delete. World settings poniżej na 0. Także mamy czarny świat. Jeden materiał. Przejdźmy w shading. Nie będę robił tego tej całej gałązki od nowa, bo udostępnię wam to w pliku do pobraniu w opisie. Ale przejdźmy w shading i render view, ok. Tak ta gałązka wygląda, tak? Także każdy będzie mógł sobie ją zobaczyć albo stworzyć od nowa, tak jak ja zrobiłem tutaj. Principles, w skrócie mówiąc diffuse, jest w ogóle bez zmiany. Na co warto zwrócić uwagę, jeśli jesteśmy, bo to działa pod Eevee i pod Cycles. Jesteśmy teraz pod Eevee. Warto włączyć Bloom, bo chodzi Bloom, to jest tak naprawdę post-effekt. No, możemy sobie zmienić radius, tak? No i ten Bloom będzie wyglądał tak, czy inaczej, dobra. To jest parametr do zabawy, cały Bloom jest do zabawy. Ten parametr nie wiem, czy coś robi. Zmienia, ale warto go włączyć. Ja włączyłem to i refraction, przepraszam, bo miałem tam, mam jeszcze podłogę, tak? No i on tak, o, ten pan tak sobie tańczy. W sumie poniekąd udało mi się zrobić taki prosty teledysk, nie? Tylko właśnie nie wiem, jak ten brazylijska capoeira, nie? Pasuje z jakimś arabską muzyką, no ale dobra, no. Nie wiem, czy już mówiłem, bo tu mam problemy z powtarzaniem się, także... No i gdzie my jesteśmy, także o co tu się rozchodzi? Jesteśmy w Eevee, tak? Czyli te 3 parametry jak najbardziej. Tu jest ten mix shader, tak? Ok, ten mix shader, on ma 2 shadery, znaczy 2, czyli ma dyfuzję po prostu, czyli jakiś kolor, tak? Tu w tym przypadku czarny, jak go zmienimy, może być trochę inaczej. Jest czarny i emisję, czyli światło. I ważniejsze jest to, że on przechodzi tutaj. Do tego. No, nigdy nie rysowałem, nie znam się na tym. No i przechodzi jeszcze przez to, tu są po prostu zawężane pewne wartości, żeby uzyskać pewien efekt, tak można powiedzieć, a tutaj ten layer weight, on jest, nie wiem jak to nazwać, to jest waga pewnej powierzchni, która przechodzi od pierwszego do drugiego shadera, tak, czyli od tych shaderów, tak. Od tych shaderów, dwóch tutaj, od tych. Dobra, skasujmy to, tak? No. Gdy powierzchnia przechodzi, kurczę, od bycia skierowanym w stronę widza, czyli kamery, do oglądania jej pod kątem bliskim kąta stycznego, tak? Czyli ciężko jest trochę to wyjaśnić, tak? Ja się chyba cały dzień tym bawiłem, także ten materiał wam udostępniam, żebyście się nie musieli tych parametrów bawić. Tutaj nic nie ustawiałem w tej całej dyfuzji, ale możecie się bawić. Najważniejszy jest tutaj, tu jest frame, tu jest mały driver stworzony, gdzie możecie to przyspieszyć, tak? Albo ten efekt przyspieszyć, albo go zwolnić. To jest ten 4. wymiar, 4D i on tu ładnie się spisuje, jeśli chodzi o na przykład, nie? O tempo. No, on po prostu co sekundę zmienia wartość i ta cała siatka inaczej wygląda. Oczywiście tu się możecie pobawić, tak? Jakby ta postać miała wyglądać. No ja tak sobie dobrałem sobie tak. Na przykład, tak? I B-spline, tak? Ten parametr warto ustawić, pamiętajcie. Podobnie tutaj B-spline, możecie coś innego, ale na przykład tu żeby nie będzie działać specjalnie. Na chwilę poczekamy na linearny efekt. No działa, tutaj może działa, dobra, no niech tak działa sobie, ok. No i w sumie to chyba tutaj wszystko, jeśli chodzi o Eevee, Render Engine Eevee. Jest tutaj parę parametrów, tak jak światło, 12, można się bawić. O, teraz ten zielony mu przenika bardziej. 33. O, niech tak zostanie, no tak się bawiłem. To jest jeśli chodzi o Eevee, bo Eevee ma coś takiego jak Bloom. Bloom to tak naprawdę jest
post-processing efekt, tak? Działa podobnie jak byśmy przeszli do Cycles. Ok. Chcemy to samo w Cycles zrobić, akurat już mój komputer nie da rady, zresztą zwykły laptop, ale gdybyśmy chcieli się z tym zabawić, o, na przykład z taką pozycją, tak? F12. Musimy najpierw sobie przerenderować daną klatkę. No, u mnie to będzie trwało około 12 sekund. No dobra, teraz się mogę pokazać. Go, 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 szybciej, no. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3. Ok. Koniec mojej twarzy, nikt nie musi oglądać. Zresztą tak tego zaśmieca ekran. No dobra, mamy tą pierwszą klatkę. Gdybyśmy teraz przeszli do kompozycji. Ok, ja już dodałem ten efekt. Ok. Już przygotowałem się na ten efekt, tak? Także co potrzebujesz, bo kompozycja się zaczyna tak. O. Może nie tak. Z kompozycją, tak? O, w ten sposób, tak? Ale warto, żeby mieć podgląd, warto mieć backdropa. Use not. No to się domyślnie będzie włączało. Search i viewer, tak? Żebyśmy mieli podgląd tutaj na dole, tak? Nie ok. Image to image. Mamy podgląd, dobra, ale nie mamy tego glowa w Cycles, aczkolwiek sam efekt jest ciekawszy. Shift, Search, Glare. Ok, dajmy to tutaj na początek. Tego nie potrzebujemy. O, dobra. Nic nie potrzebujemy na razie, ok. Czyli przepuścimy to wszystko przez Glare. Glare, jak to zwał, nie wiem jak to się wymawia. Ok, na przykład mamy taki efekt, domyślny. No, Strix, Ghost daje nam, i zależy iteracji. No może za dużo, jakiś taki efekt. Ja skorzystałem, medium akurat miałem high, jak pamiętam, ale dobra. Simple Stars jest taki efekt, jakieś gwiazdy, fog glow, tak? Żeby mieć ten blur. No okej. No i tak, taka mała, drobna różnica, także jeszcze raz, Cycles, praktycznie tu, może motion blur, tak, żeby mieć te światło rozlane, to z tego korzystałem. Coś jeszcze, żeby nie przedłużać, Cycles, nie mam GPU, także dobra, ale w Eevee też jest fajny efekt, nie? No dobra, nawet gdybyśmy to wyrenderowali F12, to będzie 12 klatek w Cycles. Akurat może słabe ujęcie, ale cały film tworzy jakąś tam płaszczyznę, znaczy cały film tworzy jakiś tam efekt końcowy, tak? Nie tylko jedno ujęcie, no dlatego wszystko jest czasochłodne niestety. No. Przynajmniej w moim przypadku, tak. No i to tyle tak naprawdę, nie? No i to się można dalej jeszcze pobawić tymi kolorami i tak dalej. Albo w shading. Gdzie to jest shading, no. I pobawić się tymi efektami, na przykład, no, 222, miałem ciekawy, albo nawet 1222 przy tych moich okrojeniach. No dobra, przejdźmy do Eevee, będzie trochę szybciej, bo na Eevee mi to też działa, nie? No ten pan już tak się zachowuje, no. W momencie, gdybyśmy spuścili trochę, albo w ogóle Blooma wyłączyli, to będzie tak. No ale dobra, chciałem mieć taką, albo nawet taką poświatę, albo taką. No, ten w ogóle będzie świecił teraz, no. No ale w każdym razie, żeby upraszczając sprawę, gdybyś w description, jak już wspomniałem, w opisie tego filmu będziesz miał cały plik do pobrania, także gdybyś uruchomił sobie nową scenę w Eevee, tak, Shift A, dodajmy tą małpkę naszą, żebyś nie musiał się już męczyć z tymi tam nodami, z tymi ustawieniami, tylko po prostu je pozmieniaj sobie według własnego uznania, to co wspomniałem powyżej. Gdzie to jest? Gdzie jest to nasza małpka? Mesz chyba, nie? Kurczę, ja tej mapki nigdy nie korzystam, ale dobra. Niech sobie jest ta małpka, przejdźmy w shading. Ok, render view, tak, żebyśmy coś widzieli. Dobra, światło skasujemy, nic nie potrzebujemy. World, światła nie potrzebujemy, będzie czarno. No i mamy ten nasz materiał. No właśnie go nie mamy. File, czyli to co sobie pobierzesz. Append.
Cycles jesteśmy w Eevee, to może z Eevee pobierzemy sobie ten materiał. On nie ma żadnych tekstur, nie ma niczego, także wystarczy go, on jest proceduralny, można powiedzieć, tak? No i nadajmy ten materiał temu, gdzie on jest, ten obiektyw jest zaznaczony, ok, teraz małpka zaznaczona, fire, no. No i to jest nasza małpka, tak? No. I tak się zachowuje. Tutaj leci po klatkach, frame rate podzielić na 20, dobra, no i ta małpka tak wygląda, no. W skrócie mówiąc. Możesz jeszcze, bo mam tutaj film ustawiony, transparencja, ona jest czarna, tak. No i tak to działa, tak. Bloom, o, włączmy Bloom. I tak ta mapka teraz działa. No, jeszcze ciekawiej w sumie. Z tym shaderem, który możesz sobie ściągnąć, tak? No, a jak ja tam sobie zrobiłem z tym tańczącym gościem, to z Mixyamo skorzystałem. Jest taki Adobe, serwis Adobe Mixyamo. Możesz sobie pobrać charakter za darmo i z wybraną postacią i nawet możesz uploadować sobie twój charakter bez kości, bez rigging body i Mixyamo zrobi to za ciebie, tak? Ale no to co ja chciałem zrobić? Dobra, append. To też będzie w tym pliku, który ja udostępnię. Desktop. Na przykład ten tańczący capoeira na przykład, tak? Albo innym, poczekaj, który to... A no niech będzie ten nawet. Nie. Inaczej, nie append. File. Import. Chcę zaimportować obiekt FBX. On będzie tu udostępniony jak najbardziej. W tym katalogu, który będzie do pobrania. Nie będzie capoeira, ale to salsa. No nie wiedziałem, że capoeira z salsą może się łączyć, ale... No dobra, niech będzie ta salsa. Na początek, bez różnicy. S4, powiększymy naszą postać, jest ciemna, bo nie mamy żadnego światła, niczego, także... Ale mamy nasz materiał, tak? Zdaje się. Nie ma? Dobra, ma, zaznaczmy. Może kości zaznaczyłem, dobra. Szkielet, ale nie teraz. O, mamy nasz fire, tak? Spacja. No i nasza postać tak się zachowuje teraz. Z tymi ustawieniami, jakimi była. Także na tym chyba skończę już, żeby nie przedłużać. Miało być 10 minut, nie wiem ile wyszło. No, ale no, tańczy, no. No. To jest tylko szkielet, no, ale dobra. To już się nie jest ważne, w każdym razie. Była capoeira brazylijska, to teraz będzie